Siemanko, Tybet, dzień trzeci. Na samym początku chciałbym Wam powiedzieć o tym, że jeśli nie widzieliście już poprzednich odcinków, to zapraszajcie znajomych. Nie no, zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, że cała seria jest dzień po dniu mojej wyprawy, naszej w sumie mojej grupy. Także naprawdę warto śledzić odcinek po odcinku. I jeszcze na samym początku chciałbym Wam przypomnieć, że bardzo istotne dla mnie jest, żebyście subskrybowali kanał, bo mam kolejny cel, 400 000. Pamiętajcie, ten kanał dojdzie do 1 000 000, ja to afirmuję i tak się stanie. Właśnie jesteśmy po śniadaniu, plecaki już spakowane i ruszamy. Kolejną przygodę. Wczoraj nie było lekko, Wam powiem szczerze. Musieliśmy jechać 13 godzin chyba ponad. Wiadomo, że się zatrzymywaliśmy w różnych miejscach. No ale to jednak było zdecydowanie za długo. Jesteśmy w drugim największym mieście w Tybecie, ale tutaj akurat tego nie będziemy zwiedzać, ponieważ stąd jedziemy do jakichś paru fajnych miejsc w stronę stolicy. Mamy 100 km do stolicy, podobno czegoś tak. Chyba tak wczoraj mówili. No i tam zaczynamy też fajne zwiedzanko. Pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy fajny plan. Także kolejne dni zapowiadają się znakomicie. Oglądajcie ten odcinek. Szczerze Wam powiem, że bardzo szkoda, że nie zwiedzamy tego miasta. Ze względu na to, że jest tu piękny zamek. Jakaś ładna świątynia. Takie typowo tybetańskie budowle. No ale dzisiaj zobaczymy podobno parę, także do tego. Czyli plan jest taki, że nagrywamy 2 godziny trasy. Tam będziemy zobaczyć świątynię jakąś. Coś tam dalej. Nieważne, nie będę opowiadał, żebyście zobaczyli odcinek cały, bo na pewno będzie interesujący. A to miasto będziemy zwiedzać, ale nie dzisiaj. Na powrocie. Także dobrze, bo się zastanawiałem, no troszkę bez sensu, że tu przyjechaliśmy, a nawet nic nie zobaczyliśmy. Ale jednak nie znałem planu i jednak zobaczymy. Bardzo się z tego cieszę. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ekipę to mamy taką świetną. Większość starsi ludzie oczywiście, w wieku moich rodziców, ale wszyscy to są podróżnicy. Z każdym jest o czym porozmawiać. Naprawdę jest świetna ekipa. Jeśli przyjechało chyba 20 ciężarówek z armii. O i dalej tam z tyłu jadą jeszcze. Ale mamy brudną szybę. Ja pierwszy, ile tego tam jedzie. Jedziemy właśnie na zwiedzanie tego pięknego miejsca. Wbijamy do środka. Zaraz przewodnik troszkę opowie coś na ten temat. Młynki modlitewne. Okay, so now let me going to speak something about this monastery and about the religions. So before we visit monastery, and you have to know what kind of religions what we are practice in Tibet. The religion divided into the 2 parts, and that's we call Bon religion and Buddhism. So Bon is original religion in Tibet. It has been more than 1,800 years ago. And those people who are practice Bon, when they go around a monastery, they do by anti-clockwise. Even when they make a run of sacred mountains and holy lakes as well, they're doing by anti-clockwise. Because the Bon people, they believe the Buddha is doing by clockwise, and the followers and do anti-clockwise. That means they can meet Buddha face to face. That is what they are believing. But today I was mentioned you yesterday also. Most of Tibetan peoples we are practicing Buddhist, and all the Buddhist people we doing by clockwise. Why we do everything is doing by clockwise? It means all of your energies and powers that come to inside. So that's why we're doing by clockwise.
even when you praying a spinning of the hand prayer wheels, and the praying for rosary, and we all doing by clockwise. And Buddhists, we have 4 different schools, what I told you yesterday also. The first one is we call Nyingmapa school. It was built in 8th century by great master of Guru Rinpoche or Pema Sambhawa. In Sanskrit they call Pema Sambhawa. In Tibetan we call Guru Rinpoche. Guru means spiritual teacher. Rinpoche means precious. And this is Nyingmapa school. The monks who are practice Nyingmapa, they used to wearing the red hats and red robes. And some people, they used to call it red sect. But it is a mistake. We cannot call it red sect. We have to call it red school. Or Nyingmapa school. Nyingmapa, it means ancient school. And the second one is Gyupa school. Gyupa, people, they used to call it white sect. Why they call it white sect? Because the monks, they are wearing the white cotton robes and the little red shawl only. So that's why they call it the white sect. But it's called Gyupa. And this one constructed in 11th century. The founder of Gyupa school we call Marpa Lotsawa, the one who famous religious figures in Tibet in 11th century. And third one we call it Sakyapa school. And it used to call it flower sect because the monastery on the wall, they painted 3 different colors: red, white, and dark blue. And we look it from the far away like a flowers, but each color has different meaning. The white for peaceful, and red for red is the empowerment and improvements, and dark blue one is the wrathful face. It's the anger, the symbol of that one. And also each color has different another symbols. The people, they believe the white is Buddha compassion, red one is Buddha wisdom, Manjushri, and dark blue one is one of protectors we call Vajrapani. Vajrapani, it means power and energy. So many of the statue of Buddha has the Sanskrit names, because the original Tibetan Buddhism came from India to Tibet. And also we have to know the Buddhist, because today many people, they are practicing Buddhist, but Buddhists have 2 different. There's we call Mahayana Buddhism and Hinayana Buddhism. Mahayana means great vehicle. Great vehicle means what we are practice in Tibet is called Mahayana Buddhism. Because when we are praying, and we're not praying by ourselves, we're praying for all the sentient beings. So if you're praying for them, including yourself, isn't it? And Hinayana Buddhism means like the Thailand and Japan and China. This is what they practice. It is the more like selfish, and they when they're praying, they pray by themselves first. They try to enlightenment by themselves, and then they are the watching or to other beings. This is the difference between Mahayana and Hinayana Buddhism. Name of this monastery we call Perkur Cherde Monastery, and this is we call Kumbum Stupa. The monastery was founded in 1418 by the Rabten Kunsang and Ketubje, 2 persons. Rabten Kunsang, he was born
in this region. He was born from the noble families, and he became, the famous religious figures in this area. And second one is we call Ketubche. He is number first Panchen Lama. First Panchen Lama. So except first Panchen Lama, all the Panchen Lamas, they used to live in Tashilumbu Monastery in Shikate. So we will visit that one after we come back from Lhasa. In this monastery, we have 3 different schools together, which is called Gelugpa, Sakyapa, and Potun. And why they have 3 different schools together in this monastery? And you have to understand, I tell you once again, I was told you yesterday also, because the people, they just different way to practice, but the final aim is same, to reach state of enlightenment. And this is the special, the walls is like a Great Wall of China, similar, right? Because 1904, British invaded to Tibet, and before they came to Tibet, and they were liberated Indians, and after that they crossed the high peak of Himalaya, because this direction is border with Bhutan. So they crossed Himalayas and they invaded to Tibet, and at that time they were, they killed many of Tibetan peoples and they destroyed all the castles and monastery as well. And the castles what we see right now, this is also totally destroyed. The present one is they rebuilt. So this one was destroyed 2 times. The first time by British, 1904, and after that 59 again. Yeah. So you have to know it. The function of castle is central administration. Livings for highest monk from the monastery and the people from the noble families and from the local government of Tibet. The local government of Tibet we call Gasha. This name, disappeared inside Tibet today, but still exists in India. They still have this name. They have this name of this government in India. Teraz weszliśmy do naprawdę bardzo pięknego miejsca. Ogólnie jest tutaj zakaz nagrywania, ale mogłem zapłacić, że można było to nagrać. Czekajcie, już wam coś powiem więcej. Se. If you use one, it's okay. But you can use the 2 cameras. Sorry, sir. Can you say like very quick what is here? This one is Buddhist scripture in Tibetan called Genjur and Tenjur. The Genjur, which means teachings of Buddha, translated Sanskrit into Tibetans, and which is divided into 108 volumes of edition. Yeah. This is the Genjur, and second one is we call Tenjur. Tenjur it means translation of commentary. Which is divided into 225 volumes of editions, and all those books original, and which is written by hand and inscribed gold and silvers. Okay, can you say something more about the numbers 108 in the Buddhist? 108, and this is what you say, it's 108 different deeds, or 108 the kind of the good luck. Yeah. Okay. I mean, these all more older, 600 years. Wow. Yeah. This was not destroyed. No. And this one is the main statue here in this monastery? The main statue, not in this monastery, main statue of this chapel. Okay. This chapel, Veda Kana.
who is this? The photos Sakya Tijin. Sakya Tijin, the head lamas of Sakya Monastery. Now he live in India. Okej. Musiałem wam to pokazać, bo naprawdę niesamowicie to wygląda. Tutaj od razu przed wejściem nasz przewodnik powiedział nam, że jeśli będziemy chcieli nagrywać, no to trzeba dać dar 20 juanów. No i wtedy można bez problemu nagrywać. Wszędzie pieniądze leżą. This one is, the butter lamb. Yak butter. A, jak butter? Yeah. Oh, okay. And this is as well like for prayer, yeah? Yeah, this one is prayer. Yeah. Teraz miałem ciekawą sytuację. Mnich, który tutaj był, powiedział naszemu przewodnikowi, żeby zapytał mnie, jaka jest teraz sytuacja na świecie. Czy mogę mu jakieś informacje zdradzić, co się dzieje. I powiedziałem, że to jest bardzo ciężkie pytanie. Bo są miejsca, gdzie jest bardzo dobrze, a są miejsca, gdzie jest bardzo źle. Miejsca, gdzie jest wojna, a w innych krajach za to wiecie, jest bieda, a w innych krajach jest przepych totalny pieniądzem. Ciężko powiedzieć, jaka jest sytuacja na świecie. No, to było bardzo ciężkie pytanie. Bardzo. Bo jeśli bym powiedział, że jest dobrze, to bym skłamał. Jeśli bym powiedział, że jest źle, to też bym skłamał. No. Tutaj jest miejsce, gdzie codziennie modlą się mnisi. Codziennie rano przychodzą, przez godzinę się modlą, a w jakieś specjalne dni całe dnie. Wcześniej tutaj żyło 600 mnichów, teraz zostało tylko 30. Teraz mnich jeszcze nam powiedział, że oni tu cały czas modlą się o pokój. Niestety tego tu nie mają za bardzo. Znaczy może, nie wiem, ciężko też powiedzieć, ale średnio. Jak oni wiedzą, że to dziecko, na przykład, jeśli wiecie, poprzedni Dalaj Lama umrze, czy Lama, Dalaj Lama, to jak oni wiedzą, że ten nowy zostanie nim? Bo teraz na przykład ten, który jest teraz, w wieku 2 lat został Dalaj Lamą. Czytałem też, że wiecie, że oni sami decydują, ile on będzie żył, że on mówi ludziom, ile on będzie żył. I ten powiedział, że będzie żył 133 lata. On teraz jest aktualnie w Indiach, no bo tam jest bezpieczne po prostu. I jest tam jakaś grupa dzieci, które nie wiem, są jakoś wybierane i dostają jakieś stare przedmioty poprzedniego Dalaj Lamy, bo oni wierzą, że Dalaj Lama przechodzi reinkarnację, że po prostu jego duch idzie w nowe ciało. I dzięki temu oni dają jakieś różne rzeczy i ten chłopczyk, który wybierze dobre rzeczy, powie, że te rzeczy były moje kiedyś, on zostaje Dalaj Lamą nowym. Przed 59, jak tu chińskie wojska weszły, to było tak, że to było masa mnichów
mniszek. Z każdej rodziny jedno dziecko musiało zostać mnichem lub mniszką, jeżeli nie było synów. Rodzina decydowała, które to będzie dziecko. Później po tym czasie zmieniło się to oczywiście, po tym 59. Wtedy jak ktoś chciał zostać mnichem, musiał dostać pozwolenie. Nie było tak, że mógł sobie zostać kto chciał. Dużo naprawdę ciekawych rzeczy się można dowiedzieć. Pamiętajcie, że podróże kształcą i to bardzo. How many times the walking around? Actually, there's not limit time. Not limit. And Okay. But once you do, Kora. This is we call Kora. Kora, okay. With Tibetan peoples do 3 times. It is the basically. Okay. And some of the how many years old yourself, and they do. For example, if you are 30 and they do 30 times. Okay. And sometimes they're praying for families and your mothers and fathers and Okay. your sons. How many age them they do it like that. Yeah. Okay, but that means only they praying, yeah? But they mean about this like Yeah. So about the karma or when I looks them, most of them they are from the village side, so they cannot come here very often. Yes. And once they came, they do whole day like this. Oh, yeah. okay. Yeah. Just break for lines Okay. times, and they do continuously like this. Yeah. Okay. Nasz przewodnik jest dobry. Mówi tak, przejdźcie się dookoła. My mówimy, no ale po co? Jak wiecie, oni to robią pod względem modlitewnym, my nie jesteśmy buddystami. On mówi, no tak, exercise. Dla ćwiczeń. Dobry. No, a że ja codziennie muszę wyrabiać kroki, co najmniej 10 000. Tak sobie założyłem jakiś czas temu i się tego trzymam. Nawet wczoraj wyszedłem specjalnie od 21 do 23 w sumie sobie wychodziłem, żeby zrobić. No to idę z nimi. Zatrzymaliśmy się teraz na chwilę. Zobaczcie właśnie, jak wygląda to jezioro. Naprawdę mi tu tak przypomina Karakorum Highway. Oh, thank you. Pięknie wygląda. Idę jeszcze tu dalej zobaczyć. Trzeba uważać. Dzisiaj dojeżdżamy już do stolicy. Już zobaczymy, jak wygląda tutaj największe miasto w Tybecie. Żyje tam podobno 850 000 ludzi, tak jest oficjalnie, ale on mówi, przewodnik mu powiedział, że razem po prostu ze wszystkimi ludźmi, którzy tam po prostu tak dojeżdżają, z Chińczykami, jeszcze różnymi innymi ludźmi, to jest około 1 000 000. Super to wygląda. A to jest tak takie malutkie, które zobaczyliśmy. Później jedziemy, teraz będziemy jechać na obiad, dość daleką trasę mamy. A później jedziemy na Holy Lake, czy jakieś święte jezioro dla nich. I dzisiaj właśnie jest taki dzień, który po prostu pokazuje Tybet, jaki ja chciałem zobaczyć. Czyli świątynie, mnichów, dowiadywanie się wielu ciekawych informacji na temat buddyzmu tybetańskiego. Wiecie, ten kraj słynie z buddyzmu po prostu. No nie ma chyba
Znaczy kraj, nie kraj. Kurde, cały czas mówię kraj, ale to nie jest kraj, no. Ten teren, który należy do Chin. No to nigdy nie był kraj. Nie wiem, dlaczego mi się tak w głowie obturało, no ale no tak mam. No i wiecie, później zobaczyłem tą stolicę, te Himalaje. No po prostu jest idealny dzień w Tybecie. Ale zaczął śnieg sypać. Mgła się zrobiła od razu. Właśnie przyjechaliśmy na punkt wielkowy z Himalajami, z pięknymi górami ośnieżonymi. Możecie sobie wyobrazić. Jest taka mgła i tak śnieg sypie, że nic nie widać. Patrzcie, jakie niesamowite miejsce. Teraz jesteśmy na 4900 metrów nad poziomem morza. Jest widok na to jezioro. Dziewczyny w tradycyjnych strojach. Dobra, teraz wam opowiem coś, co tutaj właśnie się dzieje w Tybecie, jeśli ktoś umrze. Jak wygląda rytuał pogrzebowy. Będziecie niesamowicie w szoku i to wam gwarantuję. Jeśli Varanasi na was zrobiło wrażenie, to co usłyszycie, co się dzieje w Tybecie, to będziecie całkowicie zaskoczeni. Teraz nasz pan przewodnik opowie nam dokładnie, jak to wygląda. Także siadajcie i słuchajcie. Okay, so we are right now talking about the people dies, what we do in Tibet. So all around Tibet we are doing, sky burying. That's means people dies. After that we used to keep them at home at least 3 days. In the meantime, we have to invite 3 or 4 monks from the monastery, and they're praying the whole days and whole nights for this dead person. Okay. And after 3 or 4 days, and these corpse we bring up to very high places, top the mountains. We have some special places which is called the sky valley, and people, the corpse, dead people's corpse, we try to give to the vultures, the birds. Okay. And also we cannot, only the special people they can do these ones. Like it means, monks? Undertakers, they can, make many pieces of these corpse and try to give to the vultures. And Okay. rest of born, we are burning. Yeah. Okay. And after the burn, they collect all the ash. They don't leave that places. If this person is from the high classical families or the very spiritual persons or lamas, and we used to keep those ashes, and we try to find some relics from the body, and those that we keep in monastery and homes, and then we will make some statues and we make the stupa. Oh, These, okay. dead people's if we find some dead people's relics, and they buried inside the tomb. Okay. Yeah. But what the people believe when they put this like meat from the bird? What they believe? Because I see like on the internet they believe the body go into the sky and they will be close the sky, something like that. Or maybe you can explain why they do it. This is like that. The main point is the protection environment. In other countries like China, people dies, they need a special places buried under the ground. Yeah, like Poland is the same. Yeah. That is the same. Because that land we cannot use anymore. So here in Tibet we don't need that. Yeah. Okay. Just the little very small places, and after finish work and they cleaned everything. Oh, okay. That makes sense. Okay. Thank you so much. A w jutrzejszym odcinku powiem wam
jak wyglądają tu wesela. To mnie dzisiaj zaskoczyło. Dzisiaj nam o tym mówił, ale to zostawiam nam jutro, żeby wytłumaczył. Jeszcze nie mogę tego doczekać. Będziecie zaskoczeni. Powiem wam tak, Tybet mnie zaskakuje z dnia na dzień coraz bardziej. Ale super tu jest. Naprawdę jestem mega zadowolony i mamy ekipę super. Wiecie, sami podróżnicy co są. My siedzimy przy obiedzie, każdy opowiada gdzie był, co robił i tak dalej. I naprawdę dobrze się wszyscy dogadują. Także jestem zadowolony, bo wiecie, nie wiedziałem jak to będzie. Sami starsi ludzie, praktycznie jeden chłopak jest tylko młody, reszta sami starsi ludzie, ale są tak wszyscy wyluzowani na maksa, tak weseli, że wiecie, no podróżnik z podróżnikiem zawsze się dogada, zawsze ma o czym pogadać i to jest świetne. To wam pokażę. Trasa to jest naprawdę niesamowita, jak teraz jedziemy. Jesteśmy w miejscu, gdzie ta rzeka, jest to święta rzeka, ona trafia do Gangesu, czyli do świętej rzeki dla Hindusów. Ciekawostką jest też to, że Tybet jest trzecim największym zasobem słodkiej wody na świecie. Jest tu najwięcej słodkiej wody i lodowca. Czytałem też w jednym miejscu, że jest nazwany trzecim biegunem, ponieważ właśnie w Tybecie znajduje się trzecie miejsce największą ilością lodu właśnie. Dlatego też, że wiecie, leży w Himalajach. Jest tu 5-8 tysięczników. Wiele innych wysokich. Całe pasmo w Himalaju. Znaczy całe, nie całe, no część. No ale leży w paśmie Himalajów. Jest niesamowicie pięknym miejscem. Także Tybet też jest źródłem wielu rzek w Azji. Tutaj właśnie się zaczynają, w Tybecie. To jest też taka fajna ciekawostka. Jeszcze też fajną sprawą jest to, żebyście wiedzieli, że właśnie Tybet, thank you. Tybet z Chinami kontynentalnymi łączy kolej. I dobre jest to, że właśnie w jednym miejscu ta kolej jedzie na wysokości ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Wyobraźcie sobie, jak niesamowite widoki muszą być, to po pierwsze. Po drugie, osoby nieprzyzwyczajone od razu przeżywają chorobę wysokościową. A jeszcze jest ciekawe to, że ja w ogóle tutaj nie mam. Przedwczoraj i wczoraj zjadłem po pół tableteczki i nawet mi nie bolała głowa. Zjadłem tak tylko profilaktycznie, w razie czego, żeby mi nie bolała głowa. Dzisiaj nawet nie zjadłem, bo nie bolało. A byliśmy na 4900 metrów. Nic, kompletnie. Nie wiem, czy po prostu w Nepalu troszkę mi się przyzwyczaiła głowa i nie wiem, jakoś mi się to jeszcze utrzymuje, czy co. No ale jakby nie patrzeć, no to bardzo zmieniałem tą wysokość. Jestem zaskoczony, ale też w samochodzie też nigdy nie narzeka, no taki problem. To jest bardzo ciekawa akcja. Bo normalnie gdzie indziej to już by po prostu głowa pękła. Tak na przykład jak byłem na kolorowych górach w Peru z Alą, no to przecież tam jak weszliśmy na górę na 5000 metrów, no to po godzinie złapała nas taka choroba wysokościowa, że trzeba było schodzić. A tutaj nic. No i jesteśmy w stolicy Lhasa. Dokładnie. Mamy hotel elegancko ułożony, usytuowany w samym centrum miasta. 10 minut do... thank you. 10 minut do głównego punktu, który będziemy zwiedzać pojutrze. Teraz idę się przejść po prostu po centrum. Coś zjeść dobrego. Może jakiś markecik zahaczę jak się uda, bo podobno jest tu niedaleko. Wszyscy tutaj mają elektryki, tutaj nie ma w ogóle spalinowych skuterów. Jest totalny zakaz w Chinach, więc spalinowe skutery i motory. Znaczy motory chyba nie wiem. Jak na razie widziałem skutery, ale skutery na pewno muszą być elektryki wszystkie. Nie wiem, czy są motory elektryki. W sumie się trochę zamotałem, ale skutery na pewno wszyscy muszą mieć takie. Jakiś street foodzik. Dziękuję. No, dziękuję. Wolę iść do restauracji jakiejś.
też coś robi. A, tu kurczaczki. Ustalacie sobie czasem jakieś cele w życiu, których się trzymacie? Bo ja na przykład ostatnio sobie ustaliłem, że będę robił dziennie 10 000 kroków. Znaczy minimum, to jest minimum. Zrobię więcej, ok, ale żeby nie robić mniej. I staram się tego trzymać. Powiem wam, że podczas takich spacerów człowiek naprawdę bardzo dużo myśli. I wpada na dobre pomysły. Ja na przykład ostatnio bardzo dużo zacząłem czytać książek. Już teraz tej podróży, już drugą książkę kończę. Jedna to była Fenomen Poranka, którą bardzo wam polecam. Druga to jest Bogaty ojciec, biedny ojciec, którą już czytałem kiedyś. Teraz czytam ją znowu, bo jest też niesamowitą książką, którą też polecam bardzo. Dodatkowo uczę się YouTube'a, nowych trików, jakie po prostu są na YouTubie w 2023 roku, żeby rozwijać lepiej swój kanał. Uczę się dropshippingu, czyli sprzedaży na Amazonie. No i powiem wam, że naprawdę czuję, że wszystko idzie w dobrą stronę. Taki mam cel teraz. Rozwijać się coraz bardziej w dobrym kierunku, żeby żyło się lepiej. Już się żyje super, ale zawsze może jeszcze lepiej. Tak w ogóle czytałem na jednej stronie, że kiedyś Dalaj Lama zakazał tutaj KFC. No, powiedział, że te kurczaki są hodowane w złych warunkach. O kurczę, ja tu muszę wejść na ten plac. W złych warunkach, że to jest ubój taki i tak dalej. I że to nie pasuje do buddyzmu. I że po prostu zakazał. No ale już się to pozmieniało. Bo dzisiaj widziałem na przykład tutaj cała ulica. Jest jakiś taki markecik, sprzedają różne pamiątki. Ja już dzisiaj kupiłem w górach. W sumie każdy ma prawie to samo. Hello, hello. Jak to śmieszne, jak oni mnie widzą. Każdy od razu cieszy i jakby zobaczyli kosmitę. Ale szczerze wam powiem, nie widziałem tu jeszcze ani jednego turysty poza naszą grupą. Nikogo totalnie. No na plac niestety mnie już nie wpuścili, bo zamykali. Także to dopiero przyjdę jutro. Do 21 było wejście. Mięsko sprzedaje. Dzisiaj widziałem, jak to jedli, to suszone mięso. No, także przyjdę jutro. Jesteśmy tutaj 2 dni, także naprawdę dużo wam pokażę, znaczy postaram się dużo pokazać z tego miejsca, z największego miasta w Tybecie. Teraz wszedłem na taki chyba główny deptak. Zaczyna wszystko świecić, ale tu ładnie wygląda. Wszystko są tak porobione, detale ładne. Nie chciał mnie tu policjant wpuścić, no bo już jest zamknięta tak naprawdę. Ja mówię, minutka. Mówi, no dobra, idź se. Bo normalnie na wejściu tutaj każdego przez bramkę sprawdzają, czy nie ma czegoś tam, wiadomo. Ale spoko, o. Ci robią długości ciała. Czyszczają czakrę. Dobra, już wiem, co oni tu robią. Znaczy ci, co robili zdjęcia w tych tradycyjnych strojach. Są tu miejsca, na przykład tam, gdzie przygotowują was typowo w tradycyjny strój, ubierają, malują. No i możecie sobie tutaj sesję zrobić. Ciekawe. Natomiast to mi się na maksa podoba. Serio. O, Pizza Hut nawet jest i KFC. No właśnie o tym, co wam mówiłem przed chwilą. Fajnie jest jakiegoś dla nich, tak? Chociaż nie wiem, czy to oni, czy raczej nie ci właśnie, co tu przyjeżdżają jako turyści. Jak to w każdym kraju, magnesy trzeba kupić. Dla rodziców i dla brata, bratowej i Zuzanki. Swojej lodówki nie mam, to chociaż oni będą mieli. No,
To jest wszystko pozamykane, także do środka nie wejdę. Ale myślę, że jutro albo pojutrze nam się to uda. No dobra, tu już prawie wszystko zamknięte, ale wygląda to pięknie. Ciekawe, jakie wrażenie będzie robiło w dzień. Wiecie, jak jest? Bardzo dużo miast, w których byłem, w nocy ładnie wyglądają niż w dzień. No bo jak to wszystko jest ładnie podświetlone, to jednak dodaje takiego dodatkowego uroku. Na przykład Bangkok w nocy, to ja kocham. To jest tak niesamowite miasto w nocy. Dużo się dzieje. Ja już za parę dni tam będę. No w oświetlenie to mają doinwestowane tutaj, nie ma co. No i na zakończenie tego pięknego dnia. Patrzcie to. Za 2 dni będziemy zwiedzać budynek, z którym właśnie kojarzy się Tybet. No bo on jest na wszystkich chyba obrazkach, jakie są związane z Tybetem. Kupiłem magnesy, to też oczywiście jest to. No, także myślę, że to jest odpowiednie miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądacie. Trzymajcie się, pamiętajcie, wspierajcie kanał, czyli zostawiajcie lajki, komentarze i oczywiście subskrypcję. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek z Tybetu.